Jak wyglądałby atak Rosji na Polskę? Czy jesteśmy już bezpieczni? To na szczęście tylko wizualizacja rosyjskiego ataku na Polskę, jaką Ukraińcy przygotowali około 2 miesiące po ataku Moskwy na ich kraj. Dziś jednak bądźmy realistami. Rosjanie do Polski nie mają szans wejść, a nawet gdyby spróbowali, to my zdążylibyśmy się już na tyle przygotować, że z pomocą innych sojuszników NATO szczerze wątpię, żeby wkroczyli dalej niż na kilkadziesiąt kilometrów w głąb Podlasia, po czym natychmiast zostaliby wypędzeni, kompromitując się i narażając na odpowiedź sojuszu. Marco Rubio, republikański senator i wiceszef Komisji Wywiadu Senatu USA, powiedział jednak na początku października, iż uważa, że Rosja mogłaby zaatakować centrum zaopatrzenia dla ukraińskiej armii w Polsce. I think it's quite possible that he could end up striking some of these distribution places where these supplies are coming through, including inside Poland. A lot of talk about nuclear, but I think the thing I worry most about is a Russian attack inside NATO territory, for example, aiming at the airport in Poland or some other distribution. I think that's really the biggest fear right now that I have, is that he would conduct an attack against a NATO supply center inside of a place like Poland. That would certainly raise the specter of a direct Russian attack against them. Tego wykluczyć po dziś dzień nie można, obserwując przekaz medialny prokremlowskich mediów, ale też tych z Mińska, które jawnie tworzą społeczną nienawiść w stosunku do naszego narodu. Potencjalnych celów takich ataków jest wiele, więc warto, żebyście je dziś poznali. W 2023 roku zostaną do Polski dostarczone też pierwsze wyrzutnie rakietowe HIMARS oraz myśliwce F-35. Do tego już teraz dociera do nas południowo-koreański sprzęt i zachodzi przy tym rewolucja naszego przemysłu zbrojnego. Gdyby jednak plan Putina, który zakładał blitzkrieg na Ukrainie, zostałby zrealizowany i Rosjanie przy tym nie popełniliby kardynalnych błędów, dziś te realia byłyby zupełnie inne. Ukraina mogłaby być zajęta, a za naszą wschodnią granicą stałyby rosyjskie czołgi, a my żylibyśmy w ciągłym strachu, mając w głowach wspomnienia z początku II wojny światowej i wystawienia nas przez naszych sojuszników. Dlatego dziś pochylę się dla Was nad kilkoma zagadnieniami, czyli jak obecnie wyglądałaby odpowiedź Polski na rosyjski atak, jakie warianty takiego ataku moglibyśmy się spodziewać, co gdyby jednak Ukraina przegrała oraz dlaczego ta wojna ma dla nas szczęśliwy przebieg, ale wcale tak być nie musiało. Odpowiedzi na te, jak i na inne pytania uzyskacie w toku tego materiału, zatem zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, z okazji Halloween na naszym sklepie dostępny jest straszny rabat, czyli minus 15% na cały nasz asortyment. W naszą wojenną planszówkę w coraz zimniejsze wieczory warto się wyposażyć i tak jak wiele z Was przy świecy klimatycznie rozegrać meczyk. Film jak grać i opinie innych znajdziecie w opisie w jednym z linków. Komentarze od Was ogólnie są świetne, więc sprawdźcie to sami. Kupując wspieracie oczywiście mój kanał i całą naszą działalność, a jeśli chcecie to zrobić w inny sposób, to zostawcie subskrypcję, żebyśmy jako pierwszy kanał geopolityczny wbili 1 000 000 subskrypcji, a jesteśmy tego naprawdę blisko, więc warto spróbować. I dziękuję za to, że jesteście, bo bez Was to wszystko nie byłoby możliwe. Cieszę się, że mam taką społeczność. Razem możemy więcej. A teraz czas już na materiał. W przypadku hitlerowskich Niemiec przewaga w potencjałach militarnym oraz ekonomicznym zachodnich aliantów i ZSRR była tak gigantyczna, że szansa na utworzenie Lebensraum w Europie wydawała się być niczym innym jak wyimaginowanym planem niespełnionych przywódców Rzeszy. Rosja, atakując Ukrainę, posiadała wszystkie instrumenty umożliwiające szybką kampanię i obsadzenie w Kijowie własnego marionetkowego rządu. Pamiętam, jak jeszcze na przełomie 2021 i 2022 roku Pentagon, jak i wojskowi eksperci zajmujący się zawodowo geopolityką zwiastowali rychły upadek Ukrainy w razie rosyjskiego ataku. It's likely that the Russians will take control of Kiev. Capital city of Kyiv could fall to Russian forces, which are quickly advancing. Ukrainian capital of Kyiv will soon fall to Russian invaders. City could fall within days. Przypomnijmy to sobie pokrótce. Rosjanie mieli wówczas dysponować 1000 myśliwców versus 100 ukraińskich maszyn, które jakością znacząco odstawały od tych, którymi mógł dysponować Kreml. Tak prezentowało się to dokładnie w liczbach tuż przed rozpoczęciem operacji Putina. I tak owszem, można tutaj winę zrzucać na dotychczasową korupcję, która finalnie powodowała, że te liczby mogły być zawyżone o nawet 50%. Jednak w rzeczywistości w dalszym ciągu to Rosja dysponowała siłami, których obawiało
spodziewało się nawet samo NATO, a planiści natowscy kreślili scenariusze, w których to Rosja mogła móc bezproblemowo zająć także kraje bałtyckie, grożąc przy tym też Polsce czy Finlandii. Pod koniec 2021 roku ukazał się raport szwedzkiej agencji badań nad obronnością, z którego jasno wynikało, że ten region znajduje się w stałym zagrożeniu ze strony rosyjskiej i Sojusz Północnoatlantycki w przypadku ataku Kremla ma małe szanse na sukcesję w obronie Estonii, Litwy czy Łotwy. Co zatem poszło nie tak? Skoro Rosja póki co ledwo potrafi wybronić 4 obwody, które próbuje zaanektować, wprowadzając tam stan wojenny. В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации. Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня. Przede wszystkim obwiniłbym tutaj skorumpowane i niedoświadczone dowództwo oraz decyzję o ataku w lutym. Wbrew rosyjskiej doktrynie militarnej nie użyto do najazdu wojsk minimum 3-krotnie liczniejszych od ukraińskich. Choć powołanie pod broń i skoncentrowanie na granicach 600 000 żołnierzy zupełnie nie przekraczało możliwości militarnych Rosji. Przez wieki działania zbrojne na Ukrainie zaczynano albo pod koniec maja, gdy step wysychał, lub w listopadzie, kiedy ten zamarzał. Pisał w swoim felietonie Andrzej Krajewski na łamach gazety dziennik.pl. W początkowej fazie walk, o ile pamiętacie, Putin według ukraińskiego sztabu generalnego i zdjęć satelitarnych Pentagonu ustawił wokół Ukrainy siły tej samej wielkości. Prawdopodobnie błędnie oszacowano postawę władz w Kijowie i narodu, który chociaż w początkowej fazie wojny szybko próbował uciec do Polski, tworząc przy tym gigantyczne kolejki na wyjeździe ze stolicy, to później w wyniku zdesperowanych, ale mądrych decyzji Zeleńskiego i jego sztabu uwierzył w możliwość zachowania państwowości, a nawet ostateczne rozwiązanie kwestii rosyjskiej w sprawie Krymu. Перемогу в боротьбі проти російської агресії, а отже потрібно звільнити Крим від окупації. Там, де почалося, там і завершиться. Na taki przebieg wydarzeń wskazują też niezależne sondaże, np. Inicjatywy Demokratycznej. 76,9% Ukraińców wierzy w zwycięstwo, 14,6% raczej wierzy. Natomiast pozostała część to osoby poddające wątpliwości takiemu wynikowi tej wojny. I w tym miejscu dochodzimy do jednego z 2 scenariuszy, w jakim możemy się znaleźć. Choć szansa na porażkę Ukrainy jest obecnie zdecydowanie mniejsza, to zastanówmy się, co by się stało, gdyby faktycznie do tego doszło. Punkt odniesienia znajdziemy w rosyjskiej czy też białoruskiej telewizji. А сколько советских людей погибло, освобождая Польшу от нацизма? Этого не надо было делать? То есть очень такое вольное. Теперь выплата, но, может быть, Польша для начала выплатит за то, что в результате Мюнхенского сговора земельку грохнула. А затем, почему никто не говорит, вежливо говоря, правду, а кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года? Германия была не одна. Почему о второй стране никто ничего не говорит? Не потому ли, что эта страна отбирала те земли, которые Польша у нее отобрала в результате Мюнхенского сговора? И почему никто не говорит о страшной оккупации советской, которая привела к тому, что Польша получила земли никогда ей не принадлежавшие? Ну, то есть прирезали. Rosja po dziś dzień nie może pogodzić się z rozpadem Związku Radzieckiego, a jej ambicje terytorialne sięgają także Polski środkowo-wschodniej. Zresztą, jak sami przed chwilą mogliście usłyszeć, na tych terenach prowadzona była wroga polonizacja Rosjan, którzy je zamieszkiwali. Oczywiście to nie jest prawda, ponieważ wystarczy spojrzeć na mapę narodowości w okresie międzywojennym. Widać na niej jasno, że Polacy tak naprawdę może nie w większości, ale wciąż zamieszkiwali tereny położone znacznie dalej na wschód. A porównując to z obszarem, jaki Rosjanie uważają za swój, czyli województwo podlaskie, lubelskie, część mazowieckiego i podkarpackie, to widać wyraźnie, że większość stanowili tam Polacy. Rosja znana jest ze swojego naginania historii i już wielokrotnie Putin jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie przypominał wersję wydarzeń z II wojny światowej według własnej interpretacji. Polska nie byłaby jednak pierwszym z państw w kolejce do ataku po porażce Ukrainy. Gdybym miał to ułożyć w ciągu wydarzeń, to wyglądałoby to właśnie tak.
Ukraina zostałaby zdegradowana do pozycji Białorusi, część jej terytoriów trafiłoby do Rosji, a po kilku latach można by było się spodziewać, że władze takich satelickich państw, podobnie jak teraz Łukaszenka w ramach Związku Rosji i Białorusi, dążyłyby do integracji terytorialnej z Rosją. Ten proces zająłby pewnie od 2 do 5 lat. Następnie Naddniestrze wyraziłoby chęć przystąpienia, co wiązałoby się z konfliktem z Mołdawią, za którą raczej nikt by się nie wstawił, ponieważ póki co zarówno amerykańskie, jak i europejskie interesy są tam na dość niskim poziomie. To byłaby kolejna próba, na co sobie może Rosja pozwolić. Następnym ruchem byłyby kraje bałtyckie, które wiązałyby się z konfrontacją z NATO. Jednak porażka na Ukrainie byłaby tak naprawdę porażką całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, co pogorszyłoby morale i relacje pomiędzy Wschodem i Zachodem. Amerykanie, mimo że mają w Europie duże interesy, to Lloyd Austin tak podsumował opublikowaną 27 października odtajnioną wersję Strategii Obrony Narodowej. 80-stronnicowy dokument uznaje za najwyższy priorytet i zagrożenie Chiny. Rosja to tylko problem przejściowy. The key theme of the NDS is the need to sustain and strengthen U.S. deterrence with the People's Republic of China as our pacing challenge. As the President's national security strategy notes, the PRC is the only competitor out there with both the intent to reshape the international order and increasingly the power to do so. At the same time, the NDS bluntly describes Russia as an acute threat. And we chose the word acute carefully. Unlike China, Russia can't systemically challenge the United States over the long term. But Russian aggression does pose an immediate and sharp threat to our interests. W takim przypadku, jeśli istniałoby ryzyko konfliktu z Chinami, pewnie doszłoby do kalkulacji, czy kilkadziesiąt, a może i nawet kilkaset miliardów dolarów ulokowanych przez Zachód w Europie Środkowo-Wschodniej warte jest kolejnych strat sprzętowych i możliwości utraty wpływów na Tajwanie. To skrajny scenariusz, ale nie wiemy, kto następny wygra wybory w Stanach lub w innych krajach na zachodzie Europy, więc w perspektywie 10 lat po przegranej wojnie na Ukrainie prawdopodobnie zagrożone byłyby kraje bałtyckie, a następnie Polska. Tyle, że tutaj mogłoby już dojść do starcia, ponieważ to stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie dla Berlina i całej geopolitycznej równowagi, jaką tworzą od lat Stany Zjednoczone. Podobne spostrzeżenia w jednym ze swoich felietonów zawarł George Friedman, amerykański politolog i jedna z najwybitniejszych postaci w geopolityce, założyciel i dyrektor generalny Stratford. Polska nawet w przypadku przegranej Ukrainy nie byłaby dla Rosji celem łatwym. Tym bardziej patrząc na aktualny rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego i zakupy dla armii. To, co teraz widzicie, to zaplanowane najważniejsze zakupy w perspektywie 10 lat. Polska już teraz odgrywa pierwsze skrzypce w dozbrajaniu Ukrainy, przez co rosyjscy wojskowi zauważyli, że militarnie nie jesteśmy już graczem słabym. Do 2030 roku wydatki na wojsko mają sięgać według Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka od 3 do 5% naszego PKB, co wówczas będzie stanowiło od 25 do nawet 40 miliardów dolarów. Rosja natomiast dziś wydaje na armię około 60 miliardów dolarów, kiedy Ukraina niespełna 5 miliardów i broni się wyjątkowo dobrze. Sami zatem możecie się domyślić, że Rosja starcia z Polską za kilkanaście lat może poważnie się obawiać, skoro już dziś uważa, że sukces Ukrainy zawiera się w pomocy ze strony USA oraz reszty państw Zachodu. I здесь, естественно, не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не уже столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом. Потому что то оружие, которое было у Украины, оно na сегодняшний dzień faktycznie. Gdyby jednak faktycznie kiedyś do takiego ataku by doszło, poprzedzony byłby on zapewne serią taśm na polskie władze, aby w społeczeństwie wywołać niechęć do rządzących i poczucie własnej beznadziei. Atak w przypadku porażki Ukrainy i przejęcia tam władzy wyszedłby z 3 kierunków. Od Kaliningradu, Białorusi, no i oczywiście od południa, kierując natarcie na wprost od Lwowa, gdzie głównym celem na każdym z kierunków byłyby miasta takie jak Kraków, Warszawa i Gdańsk. Ataki poprzedzone by były zniszczeniem infrastruktury krytycznej, tak jak obecnie robi to Rosja na Ukrainie, aby tej zimy uniemożliwić tam prowadzenie działań wojskowych. Początkowo tego planu nie było z uwagi na późniejsze koszty naprawy i integracji.
Dziś jednak Rosjanie już wiedzą, że gdyby robili to od początku, być może dziś byliby w zupełnie innym miejscu niż są teraz. Natomiast patrząc na ich działania i przygotowaną specjalnie listę nazwisk osób, które mogłyby potem stanowić ukraińskie podziemie, zapewne to samo zrobiliby w Polsce. Eliminacja inteligencji w Warszawie i Krakowie byłyby kluczowym ciosem na następne lata. Podobnie to teraz zrobili Rosjanie w Buczy, czy na okupowanych obecnie terenach na południu. Warszawa to też gospodarcze serce Polski, generujące obecnie około nawet 1/4 naszego PKB. Gdańsk znowuż to rafineria i port. Wówczas podobnej skali przedsięwzięcia logistyczne mogłyby być realizowane dopiero w Szczecinie, ale z uwagi na bliskość Niemiec Rosjanie raczej z początku nie odważyliby się przeprowadzić tam ataku. Oczywiście mówimy tu o wariancie skrajnie dla nas niekorzystnym, gdyby Ukraina przegrała. Jednak szanse na atak na terytorium Polski są nawet teraz, aczkolwiek nie można tego rozumieć poprzez pryzmat wjazdu czołgów do Podlasia, lecz ewentualnych ataków sabotażowych i w skrajnym przypadku ewentualnie rakiety, jaka mogłaby spaść na przykład na centrum logistyczne przerzucające sprzęt w Przemyślu, ewentualnie lotnisko w Rzeszowie, które jest kluczowe dla amerykańskich dostaw, czy na przykład niszcząc infrastrukturę kolejową łączącą Polskę i Ukrainę. Natomiast z celów sabotażowych to głównie Baltic Pipe, systemy logistyki krajowej, na przykład obsługę bezkolejkową na autostradach, czy kontroli lotów na lotniskach. Niebezpieczne wydaje się być też utworzenie baz szkoleniowych dla ukraińskiego wojska na terytorium NATO, ale to już zupełnie inny temat. Póki co jednak w obecnej pozycji Rosja raczej nie zdecyduje się na taki wariant, ponieważ to narażałoby ją na intensyfikację pomocy Ukrainie, co tylko wiązałoby się z dodatkowymi stratami. A tego raczej by nie chcieli. Okej, słuchajcie, to by było na tyle. Myślę, że warto odnieść się do tej sprawy w komentarzach, gdzie serdecznie Was zapraszam do dyskusji. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.